Cześć! Witajcie. Zapraszamy Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzisiaj o empatii. W poprzednich odcinkach słuchaliście o obserwacjach, uczuciach, potrzebach i prośbach. A w dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać, jak te elementy zintegrować i użyć do budowania takiej jakości relacji, jakich pragniemy. Ewelina, czym zatem jest empatia? Empatia to jest taki nasz zasób, dzięki któremu budujemy kontakt z drugą osobą, bądź ze sobą samym. Czyli w takich sytuacjach, w których nam jest trudno, możemy dojść do większej jasności, o co nam chodzi. A w ujęciu porozumienia bez przemocy to jakoś inaczej, jakoś specyficznie? W porozumieniu bez przemocy mówimy o tym, że mamy większą jasność w związku z tym, o co nam chodzi, jak zdajemy sobie sprawę z naszych uczuć, jakie te uczucia są i do jakich potrzeb nas prowadzą. Czyli tak w skrócie można byłoby powiedzieć, że to jest kontaktowanie się z uczuciami i potrzebami, tak? Dobrze? Zrozumiałam? Tak, w tym momencie kontaktujemy się z uczuciami i potrzebami rozmówcy albo z uczuciami i potrzebami własnymi. Empatia to sposób towarzyszenia, pełnej skupienia obecności oraz słuchania drugiej osoby, aby za jej słowami, niezależnie od ich treści, odnajdywać uczucia i stojące za nimi ważne dla tej osoby potrzeby. Możemy spotkać się też z takimi opiniami, że empatia nie służy. Jak słyszę, że mówisz, że nie służy, czyli może w jakiś sposób na nas oddziaływać, tak? Niekoniecznie w taki sposób, w który byśmy chcieli, czy bylibyśmy na to przygotowani. Tak, przyznam się, że w momencie, kiedy nie rozumiałam, czym jest tak naprawdę empatia, też odczuwałam swego rodzaju uciążliwość z przeżywania uczuć innych osób. I na warsztatach bardzo często też się spotykam z taką obawą, tak, że wchodzenie w emocje drugiej osoby może być dla nas po prostu trudne. No to dla mnie to jest taki pierwszy mit i chciałabym go teraz właśnie może powiedzmy obalić, że to nie jest empatia, tak, że wchodzenie w uczucia, w stan emocjonalny drugiej osoby to nie jest empatia. Że czym innym jest rozumienie tego, w czym ta osoba jest, i szukanie za tym, jaka jest ważna dla tej osoby potrzeba. I to absolutnie nie jest właśnie wchodzenie w buty czy w emocje tej osoby. Czym jeszcze nie jest empatia? Tak, czasem mamy na temat empatii takie błędne pojęcie związane z jakimś naszym przekonaniem, że w momencie, kiedy doradzimy drugiej osobie, co ma robić, to dajemy jej empatię. No, doradzanie nie jest empatią, to jest po prostu doradzanie. Tak samo mówienie w sytuacji trudnej dla tej osoby o tym, że przeżywałam podobnie, że nie masz się co martwić, czyli pocieszanie też nie jest empatią. Czy dzielenie się swoimi historiami też nie służy kontaktowi z tą osobą, tylko kontaktuję się w danym momencie ze sobą i mówię swoją historię. A to nie jest budowaniem kontaktu. Zauważ, przejmowanie uczuć drugiej strony, doradzanie, litowanie się, pocieszanie, opowiadanie swojej historii nie jest empatią. Czyli ja to tak trochę słyszę w tym, co mówisz, że tą istotą jest taka uważność na uczucia i potrzeby. Jeśli jesteśmy w dialogu, no to tej drugiej strony. Ale też słyszałam o takim koncepcie jak empatia dla siebie. To jest bardzo, bardzo bardzo przydatna umiejętność w momencie, kiedy nie ma przy nas drugiej osoby, a jesteśmy w trudnych emocjach i nie możemy do tej osoby zadzwonić, nie możemy się skontaktować, a wiemy, że potrzebujemy się wyciszyć, troszkę uspokoić, czy znaleźć jasność taką wewnętrzną, co tak naprawdę z nami się dzieje. I wtedy rzeczywiście jest to taka chwila uważności, którą poświęcamy sobie samym. Poświęcamy temu, co czujemy, jak to przejawia się w naszym ciele, czyli taka koncentracja na odczuciach z ciała. Później poszukujemy zatem tych uczuć, które są dominujące w danym momencie. I dzięki temu doprowadzają nas do danej ważnej dla nas potrzeby. Jak już mamy jasność taką wewnętrzną,
z czym związane są nasze uczucia i czego potrzebuję, to jestem w stanie wdrożyć działanie. Czyli to jest ta empatia dla siebie. Tak, czyli taka chwila zastanowienia się, o co mi tak właściwie chodzi, dlaczego ja czuję to w danym momencie, tak? A jakbyśmy mogły wrócić do przykładu z filmu o obserwacjach i zastanowić się chwilę, jak to było dla mamy wchodzącej do pokoju, co tam u niej się zadziało? Mówimy o tej sytuacji, w której nastolatek poproszony o posprzątanie, poodkurzanie pokoju leżał na kanapie. No i minął jakiś czas i mama z powrotem wraca do niego i widzi, że nastolatek nadal leży na kanapie. No to w takiej sytuacji bardzo przydatne jest takie narzędzie jak empatia dla samej siebie, bo dzięki temu mogę uchronić się przed lawiną kłótni, przed lawiną trudnych emocji związanych z tym, co się dzieje, tak? Przed lawiną też różnych projekcji czy osądów na temat własnego dziecka. Czyli ja to tak słyszę, że to taka pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc. Więc w momencie, kiedy wchodzę do pokoju i prosiłam syna wcześniej o to, żeby odkurzył i widzę, że się nic nie zadziało, mogą się pojawiać po prostu jakieś nieprzyjemne słowa pod adresem mojego syna. I złapanie w tym momencie, wzięcie oddechu i takie okej, czuję złość, tak? Bo widzę, że leży, nic się nie zmieniło, nie? Potrzebuję współpracy, tak? Po prostu potrzebuję współpracy i kontaktu. No dobrze, czy zbuduję kontakt wydzierając się na swoje dziecko? No nie, tak? Że bardziej w kontakcie będę, jeśli najpierw sprawdzę, co jest u mnie i wtedy będę mogła zapytać. Empatia dla siebie to pierwsza pomoc. To intencjonalne kontaktowanie się ze swoimi uczuciami i potrzebami. Zatrzymaj się, weź oddech i zauważ, co się dzieje w Twoim ciele. Co czujesz? Czego w tym momencie potrzebujesz? Czasami się spotykam z taką postawą, że ludziom trudno jest być w empatycznym kontakcie, jak się uczą porozumienia bez przemocy, właśnie z obawy na jakąś taką możliwość błędu, że nie zgadną potrzeb u tej drugiej strony i że to może jakoś wprowadzić jeszcze większą trudność w relacji. Ja to słyszę w ten sposób, że mogę zajść gdzieś indziej albo tego mogę nie odgadnąć, tak? I że to może spowodować coś innego, coś większego, może doprowadzić do kłótni. To mam takie poczucie, że właśnie dzięki temu empatycznemu kontaktowi mamy szansę dopytać, tak? Mamy szansę zadać pytanie, dojaśnić. Jak wypowiadamy się z takiej jasności wewnętrznej, tak? Że po prostu nie wiem, co się takiego zadziało, czy możesz mi powiedzieć, tak? To jest właśnie budowanie kontaktu. Nie? Że tak naprawdę tu nie można nic złego zrobić, jeśli kontaktujemy się empatycznie. I że to jest trochę tak, że my dorośli kreujemy te sposoby zachowania i jesteśmy odpowiedzialni za kontakt z tym młodym człowiekiem i jak my zaczniemy się z nim kontaktować, to w sposób empatyczny i dostrzegać to, w czym on jest, to istnieje szansa, że po którymś razie naszej prośby on dostrzeże też to, w czym my jesteśmy, tak? Że potrzebujemy jakiegoś porządku, czy potrzebujemy współpracy, że po prostu czasem też potrzebujemy sobie odpocząć i wsparcie w tym momencie będzie dla nas ważne. Tak, można czasami usłyszeć, że empatia to okej, że z dzieckiem, że to się da, że to służy rozwojowi i wychowaniu, ale już tak w pracy i w szkole, a na ulicy z obcymi ludźmi to już w ogóle. Ja mam takie doświadczenia, że zarówno w pracy i w szkole, i z ludźmi na ulicy, i w sklepie kierowanie swojej uwagi na uczucia i potrzeby moje albo drugiej strony poprawia po prostu jakość bycia w tym świecie. I oprócz takiego połączenia po prostu z drugim człowiekiem na poziomie potrzeb, co dla mnie jest taką istotą empatii i porozumienia bez przemocy,
Może też dawać po prostu różne takie korzyści. Empatyczny szef, teraz coraz częściej się słyszy, to naprawdę zmienia i jakość tej pracy, atmosferę w pracy, produktywność zespołu. Ludziom się chce przychodzić do pracy, w której jest zrozumienie i współdziałanie i że jest widziany po prostu jako człowiek ze swoimi potrzebami. Tak samo w szkole. Tak, porozumienie bez przemocy, empatyczny dialog wspiera budowanie satysfakcjonujących relacji w rodzinie, w pracy, w szkole, wszędzie tam, gdzie spotyka się człowiek z człowiekiem. Podsumowując, empatia to taki ważny zasób nas, ludzi. To takie uważne, czy takie intencjonalne kierowanie uwagi na uczucia i potrzeby, nawet wtedy, kiedy ludzie nie mówią o uczuciach i potrzebach. Jeśli czasem mamy wątpliwość, czy to, co proponujemy drugiej osobie, to empatia i boimy się, czy przypadkiem nie jest to doradzanie albo sympatyzowanie, to po prostu skoncentrujmy się na uczuciach i potrzebach, czy to swoich, czy to drugiej osoby. I pamiętajmy o napełnianiu swojego kubeczka z empatią, o dbaniu o jakość relacji, które tworzymy, które zawieramy w świecie. I ja bardzo polecam taką umowę z drugą osobą na regularne spotkania i spotkanie z taką intencją, spotykanie się właśnie w tej empatycznej przestrzeni, kiedy ja mogę poszakalić, wypowiedzieć się z takim zaufaniem, że ta druga strona usłyszy tam moje uczucia i potrzeby. I jeszcze to jest tak z tym kubeczkiem, że z pustego nie nalejemy, więc jeśli sami sobie go nie napełnimy, nie zadbamy o jego pojemność, nie będziemy w stanie być wsparciem dla drugiej osoby. Dziękujemy Wam za ten dzisiejszy odcinek i zapraszamy na następny. Dzięki.